czajnikowy.pl. Aby wykonać smaczną kawę, potrzebujemy przede wszystkim dobry surowiec, a więc dobre ziarno. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem i opowiem Wam, co powinno się znaleźć na etykietce kawy oraz gdzie taką kawę w ogóle można znaleźć, ponieważ niestety nie można jej znaleźć bezpośrednio w sklepie. Pierwsza informacja, która jest istotna, jest to, że nie kierujemy się marką kawy. Marka kawy nic nam nie mówi o kawie, potrzebujemy większej ilości informacji i przede wszystkim skąd ta kawa pochodzi. Tutaj na etykietce mamy szereg informacji, które świadczą nam o tym, co znajduje się w środku. A więc nie kupujemy kota w worku. Wiemy, że jeśli lubię Gwatemalę, to sięgam właśnie po tą kawę. Jeśli nie lubię na przykład kwasowości w kawie, to sięgnę po Brazylię. Jeśli ją lubię, sięgnę po Kenię, więc jakby informacja o tym, skąd ziarno pochodzi, jest kluczowa. Pominięcie tej informacji świadczy o tym, że producent nie za bardzo traktuje nas jako osoby, które znają się na rzeczy i tak naprawdę chce ukryć to, że kawa pochodzi z wielu źródeł, że wykorzystywane jest bardzo wiele różnych ziaren z różnych stron świata. Szukajmy tej kawy, która jest z jednego kraju, ponieważ tylko wtedy będziemy wiedzieli mniej więcej, jak ta kawa po prostu smakuje. Tutaj bardzo istotne jest terroir terenu, bardzo istotne jest to, skąd kawa pochodzi, ponieważ suma tych czynników naturalnych bardzo mocno będzie wpływała na smak kawy. Zupełnie inaczej będzie smakowała kawa z Etiopii, zupełnie inaczej z Kenii, zupełnie inaczej znowu z Brazylii, Kolumbii, z Peru. To wszystko będzie miało wpływ na to, jak kawa smakuje w finalnym efekcie w naszej filiżance. Więc pominięcie tej informacji jest po prostu zwykłym błędem i wprowadzaniem nas w stan niewiadomej, jednej wielkiej, kiedy jesteśmy zmuszeni sięgać po brand, a nie po kawę z konkretnego rejonu. Więc mamy tutaj informację podstawową. Przede wszystkim skąd kawa pochodzi, jaki to jest kraj, czego możemy się po tej kawie spodziewać. W kawach, które są najwyższej jakości, mamy tak naprawdę pójście jeszcze o krok dalej, a więc nie jest to tylko i wyłącznie kraj, bo jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład Brazylię, która jest wielkości Europy, to trudno by tutaj powiedzieć, że kawa jest po prostu z Brazylii. To tak jakby powiedzieć, te truskawki są z Europy, no ale z jakiego konkretnie kraju? Potrzebujemy tego określenia dokładnie. A więc mamy też region, konkretny region, z którego dana kawa pochodzi i jeszcze dalej konkretną farmę. Tych wszystkich informacji powinniśmy oczekiwać ze względu na to, że farmy znajdują się najczęściej na górzystym terenie. Są to tereny, które różnią się też wysokością nad poziomem morza i to też będzie wpływało na smak kawy. A więc te wszystkie informacje, im jest ich więcej, tym tak naprawdę możemy być pewni, że producent kawy traktuje nas serio i wie, że znamy się na rzeczy. Istotną rzeczą jest również obróbka kawy. To jest coś, co bardzo mocno wpływa na smak, ponieważ powiedzieliśmy już, że region bardzo mocno wpływa na smak, że jest decydujący. Natomiast również obróbka, to w jaki sposób owoc został usunięty z pestki, która jest w środku. Ten miąższ został usunięty z pestki, która jest w środku razem ze skórką. I to jest właśnie metoda obróbki. I tutaj możemy zaznaczyć dwie podstawowe, nie będziemy tutaj wgłębiać się za bardzo w ten temat. Natomiast dwie podstawowe to metoda natural, metoda sucha, albo metoda washed, czyli metoda myta na mokro. Zacznijmy najpierw od suchej, która to będzie się charakteryzowała przede wszystkim wysoką słodyczą, wysokim body, czyli taką gęstością naparu, a także bardzo dużą ilością aromatów. Jest to metoda, która w zasadzie wykorzystuje tylko i wyłącznie słońce. Owoce są rozrzucane na wielkich betonowych płaszczyznach, no i następnie słońce operuje przez długi czas, to jest około 2-3 tygodnie. Pan z grabiami przerzuca owoce tak, żeby nie nastąpiła tam fermentacja albo nie zostało zaatakowane te owoce przez różnego rodzaju pleśń albo grzyby. No i właśnie w tym procesie takiego długiego, powolnego przewracania owoce wysychają, no i można je następnie obrać z miąższu, ze skórki i w taki sposób otrzymujemy ziarna, które mają wysoką słodycz również, ze względu na to, że do samego końca cukry miały możliwość wnikania w pestkę, którą potem mielimy i z której potem przygotowujemy napar. W opozycji do tej metody jest taka, która jest dużo bardziej popularna, aczkolwiek nie wszystkie kraje mogą sobie na nią pozwolić z racji dużej ceny wody, czyli woda jest zbyt istotnym surowcem właśnie w tamtych krajach, typu na przykład Etiopia, i nie mogą sobie te kraje pozwolić po prostu na marnotrawienie wody.
Natomiast jest właśnie metoda na mokro, o której chcę teraz powiedzieć. Jest to metoda z wykorzystaniem wody, gdzie możemy się spodziewać kawy o czystszym smaku, o troszeczkę wyższej kwasowości, który jest głównie wynikiem tego, że woda już wcześniej ma kontakt z owocami i tak naprawdę jest to najczęściej spotykana metoda, którą spotkacie na etykietkach kawy. Jak się pewnie domyślacie, tych wszystkich informacji nie znajdziecie na kawach sklepowych i wynika to głównie z tego, że po prostu nie ma się czym chwalić, że producent wsypał do jednej paczki ziarna z różnych stron tylko po to, żeby spalić je następnie bardzo ciemno, abyście nie wyczuwali różnego rodzaju defektów i różnic między nimi. Dlatego wymagajcie tych informacji, ponieważ one będą kluczowe do tego, żeby nie kupować marki, tylko kupić konkretny produkt jeszcze przed zakupem, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę w tej paczce się znajdzie. Ostatnią rzeczą, która jest bardzo, bardzo istotna, jest data palenia. To jest oczywiste i tego akurat nie udało się jeszcze producentom kawy tych wielkich marek wymazać z naszych głów. Wiemy, że kawa powinna być jak najświeższa i mamy do czynienia tutaj z wypiekiem, tak samo jak wypiek chleba czy ciasta, gdzie zaraz po wykonaniu pracy piekarza czujemy niesamowite aromaty, które się unoszą w powietrzu nawet na kilkadziesiąt metrów. I również tak jest w przypadku kawy. Ten produkt musi być świeży. Tu nie może być sytuacji, kiedy kawa przekracza 3 miesiące. Najlepiej jest ją spożyć gdzieś około 2 tygodni po wypaleniu, miesiąca. To jest taki czas, w którym kawa najwięcej aromatów w sobie jeszcze posiada. One nie zdążyły się ulotnić i jest to taki czas, w którym po prostu najlepiej się Wam zaprezentuje. Będzie bardzo dużo smaku, a przy tym ogromna ilość aromatów w filiżance. Jak pewnie też się domyślacie, tych informacji również najczęściej nie znajdziecie na paczkach kaw sklepowych. I jest to głównie wynikiem tego, że po prostu sam proces wprowadzania produktu na półkę sklepową trwa za długo, że sklepy kupują hurtowo duże ilości produktu, a następnie one leżą na półkach i zanim trafią w Wasze ręce, często mija nawet rok od wypalenia. Gdzie zatem sięgnąć po świeży produkt i jak dotrzeć do dobrej jakości produktów? Przede wszystkim szukajcie bezpośrednio na przykład w palarniach, czyli w miejscach, które wypalają kawę, które są w stanie Wam zaproponować największą świeżość, albo w sklepach specjalistycznych. Będą to sklepy, które będą sprzedawały produkty nie więcej niż miesiąc, 2 miesiące po wypaleniu. A więc jest to naprawdę bardzo świeże ziarno i właśnie tam, wpisując w internet na przykład Specialty Coffee, jesteście w stanie znaleźć ziarno najwyższej jakości. Niestety popularne sklepy nie są w stanie Wam tego zagwarantować. Mam nadzieję, że pomogłem i mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, gdzie szukać swoich ulubionych ziarenek z ulubionych krajów i mam nadzieję, że etykietka tym razem będzie Wam więcej mówiła i nie będą to dla Was po prostu puste słowa, ale wyjaśniłem tą sytuację na tyle jasno, abyście mogli świadomie dokonywać tego wyboru. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia na czajnikowy.pl.